Dzień dobry, nazywam się Paweł Hałasa, jestem kierownikiem serwisu w firmie Kontek. W niniejszym filmie zamierzam opowiedzieć o tym, czym i po co jest serwis w firmie handlowo-technologicznej. Posiadanie własnego serwisu w firmie handlowo-technologicznej pozwala na bardzo wysokiej jakości obsługę klienta, która jest kluczowa w budowaniu zaufania i lojalności. Profesjonalni pracownicy i wykwalifikowana kadra umożliwia nam skuteczne i jak najszybsze eliminację problemów i wszelkich zgłoszeń serwisowych. Serwis w naszej firmie może indywidualnie dostosować się do potrzeb klientów i możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania oraz wsparcie. To, co zyskują nasi klienci korzystając z naszego serwisu, to głównie szybki czas naprawy oraz gwarancja jakości wykonywanej usługi, ponieważ wszystkie usługi świadczymy osobiście. To, co jest naszą główną siłą, to jest komunikacja z klientem. Można do nas napisać, zadzwonić, zawsze staramy się odbierać, zawsze staramy się odpisać na wiadomość. Dzięki temu klient uzyskuje bardzo szybko informację o tym, kiedy jego sprzęt zostanie naprawiony i do niego odesłany, żeby mógł się cieszyć jego użytkowaniem. Od początku istnienia naszego serwisu mamy różne zgłoszenia serwisowe. Do głównych przyczyn tych zgłoszeń możemy zaliczyć: po pierwsze, niezastosowanie się do instrukcji obsługi danego urządzenia, 2, wada fabryczna lub wada ukryta i trzeci powód to są przypadki losowe. Dzięki naszemu serwisowi możemy szybko zweryfikować, jakiego rodzaju jest to usterka i obsłużyć klienta gwarancyjnie lub też pogwarancyjnie. Dzięki temu klient zyskuje bardzo wysoką jakość naprawy, ponieważ my robimy wszystkie naprawy osobiście. Wiemy, jak wyglądają nasze produkty, wiemy, jak je rozbierać, wiemy, jak je naprawiać. Mamy bardzo dużą bazę części zamiennych, przez co nasi klienci uzyskują najlepszą możliwość jakość obsługi, jak i skrócony czas naprawy. U nas na serwisie realizujemy bardzo dużo zadań, ale do głównych należą przede wszystkim diagnostyka i naprawy, konsultacje i wsparcie techniczne oraz testy obciążeniowe. A teraz zapraszam, zobaczcie to wszystko z bliska. A w praktyce serwis wygląda tak. Mamy tutaj przykładową ładowarkę, która trafiła do nas na serwis, bo nie działała. Zostało to potraktowane jako naprawa serwisowa, ponieważ uszkodzenie nastąpiło z winy użytkownika. Ja ją tu teraz rozbiorę. W skrócie użytkownik pomylił plusa z minusem, podłączył ładowarkę w odwrotnej polaryzacji. Został uszkodzony w niej element elektroniczny, w tym przypadku akurat dioda. Tutaj na płytce zlokalizowałem to uszkodzenie, przemierzyłem ją, bo najważniejsze są pomiary. Zmierzymy sobie teraz diodę, to będzie najprościej. Dioda w jednym kierunku powinna przewodzić, w drugim nie powinna. Jeżeli przewodzi w obu kierunkach, to jest uszkodzona. Tutaj akurat widzimy, że w kierunku zaporowym nie przewodzi, a w kierunku przewodzenia dioda przewodzi. Czyli mamy tak naprawdę sprawną diodę i możemy wykluczyć jej uszkodzenie. Najważniejsze jest przemierzyć całą płytkę w poszukiwaniu zwarć. Jeżeli jest zwarcie, tak jak w tym przypadku, trzeba je zlokalizować. Ja wiem, że ono było tutaj w okolicy diody. Wymienić uszkodzony element. Uszkodzona dioda została wylutowana, zalutowano nową diodę. Ładowarka działa, natomiast trzeba ją teraz zmontować, złożyć kompletnie tak jak została zakupiona przez klienta. Podłączyć do akumulatora na testy długofalowe, przemierzyć, czy parametry wszystkie, które ładowarka powinna mieć, czy tam dawać, czy ona dalej będzie bezproblemowo pracować. To już tylko wystarczy skręcić, jest to po naprawie, wstępnie działa. Testy długofalowe, jeżeli przejdą pozytywnie, to ładowarka wraca naprawiona do klienta. Kolejny przykład serwisu, w tym przypadku akumulatora z serii zielonej, z serii Eco. Musieliśmy go rozciąć, ponieważ został rozładowany i pozostawiony na bardzo długi czas
stopniu rozładowania. Doprowadziło to do wyłączenia się BMS-a, tak zwanego uśpienia się, i akumulator zablokował możliwość naładowania się, ponieważ napięcia na ogniwach spadły poniżej bezpiecznego. Mamy go teraz rozciętego, muszę go odwrócić, żeby pokazać, jak to wygląda mniej więcej w środku. W przypadku takiego serwisu, tak jak zawsze powtarzam, najważniejsze są pomiary. Musimy zmierzyć napięcia za BMS-em, przed BMS-em i najważniejsze napięcia, które nas interesują, to są na poszczególnych ogniwach akumulatora. Jeżeli napięcia na poszczególnych ogniwach akumulatora są akceptowalne, czyli nie są poniżej minimalnego bezpiecznego napięcia, wtedy przechodzimy bezpośrednio do szukania usterki w płytce BMS-a, czyli Battery Management System. Mierzymy wszystkie tranzystory, lokalizujemy usterkę i przechodzimy do naprawy bądź wymiany takiej płytki, w zależności od tego, czy płytka została uszkodzona fizycznie, na przykład w wyniku wstrząsów, czy też jest to usterka poprzez, tak jak w tym przypadku, nadmierne rozładowanie akumulatora w wyniku pozostawienia tego akumulatora rozładowanego na bardzo długi czas. Czyli serwis akumulatora wygląda u nas następująco. Jest zgłoszenie serwisowe mailowe bądź telefoniczne. Zamawiamy kuriera z transportem od klienta bezpośrednio do nas na serwis. Akumulator do nas przychodzi. Wiemy, że nie chce się naładować, wiemy, że nie chce się rozładować. Musimy go rozciąć, rozcinamy go. Następuje wtedy detekcja problemu. Jeżeli udaje się nam naprawić taki akumulator, wtedy składamy go z powrotem, spawamy tutaj obudowę na szczelnie i odsyłamy do klienta jak najszybciej, jak tylko jesteśmy w stanie to zrobić.